Jarek Juszkiewicz jest dziennikarzem naukowym, jego pasją ogromną jest kosmos i technologie. Także ale Tomku, nie jestem dzisiaj sam, to jest bardzo ważne. Sam. Tak. Panowie, oddaję wam scenę. Dziękujemy bardzo. Ja zostałem cudownie przedstawiony przez doktora Tomka Rożka. Ja również chciałbym przedstawić osobę, bez której prezentacja, którą wam pokażemy, na pewno by nie powstała i na pewno nie byłaby kompetentna. Grzegorz Przybyła, Planetarium Śląskie. Wielkie brawa dla Grzegorza. To jest osoba, która mnie inspiruje niezmiennie. Witam Państwa. To jest tak, że w Planetarium Śląskim pracują wariaci. To jest miejsce, które przyciąga specyficzne osoby, ludzi, którzy kochają kosmos. Bo tak naprawdę, moi drodzy, Planetarium Śląskie to jest miejsce, w którym można znaleźć się najbliżej gwiazd, nie będąc astronautą. Prawda, Grzegorzu? Jak najbardziej. Oczywiście zapraszamy do Planetarium Śląskiego. Mamy naprawdę bardzo dużo do pokazania Państwu poza ekspozycjami. Fantastyczna sala, ale tutaj nie będę przedłużał. Muszę to Państwo sami zobaczyć. Nasza prezentacja jest wynikiem naszych spotkań i rozmów w korytarzu takim owalnym, otaczającym budynek Planetarium Śląskiego, tę część administracyjną. Może się trochę cofniemy, żeby nie sprzęgały się mikrofony. Pewnego razu się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, zaczęliśmy się wymieniać ciekawostkami dotyczącymi lotów kosmicznych. Grzegorz, podobnie jak ja, jest fanem i stwierdziliśmy, że mogłaby powstać ciekawa prezentacja, prawda? Tak, po prostu sprawdzaliśmy, kto coś wie, a kto czegoś nie wie, jako ciekawostki. No i z tego się zrodziła taka nasza współpraca. Dlatego, że zwykle otrzymujemy różne informacje dotyczące lotów kosmicznych. NASA nam mówi, czy prezentuje przekazy medialne, jak to jest być w kosmosie. Ale my, drążąc temat, i to jest cudowne, jak bardziej wchodzicie w jakąś dziedzinę wiedzy, znajdujecie rzeczy, których wam oficjalnie nikt nie powie. I dlatego tytuł tej prezentacji: czego nie powie ci NASA? Czego nie powie ci NASA, oczywiście. To są rzeczy, które Państwo musieliby bardzo dużo pogrzebać, poszukać, żeby znaleźć, ponieważ standardowo NASA raczej nie lubi się tym chwalić. Od czego zaczniemy? Od zapachu oczywiście. Drogi Grzegorzu, czy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej śmierdzi? Proszę Państwa, owszem. Może nie tak drastycznie jak na stacji kosmicznej Mir, gdzie naprawdę wentylacja była bardzo słaba, natomiast na stacji kosmicznej międzynarodowej w tej chwili również zapach nie jest najprzyjemniejszy. Powiedzmy dlaczego. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że oddychają Państwo tym samym powietrzem przez wiele miesięcy. To nie jest tak, że na ISS cały czas jest dostarczane w normalnych ilościach powietrza. Oddycha się tak, że usuwany jest dwutlenek węgla, który jest szkodliwy dla nas i bardzo szybko potrafi nas zabić. Również usuwana jest para wodna, ale o tym jeszcze będziemy też mówili. Wrócimy do pary wodnej. Pamiętajmy, że tam jest kilka osób w zamkniętej przestrzeni, w atmosferze, która cały czas krąży. To nie jest tak, jak tutaj. My pływamy w prawdziwym megaoceanie świeżego powietrza. Na ISS tak nie jest. Proszę Państwa, wentylacja musi działać bez przerwy. Tam nie ma możliwości, żeby wyłączyć wentylatory. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jesteśmy najczęściej otoczeni ogromną ilością powietrza, które cyrkuluje. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy my śpimy, my przecież wydychamy dwutlenek węgla, wydychamy powietrze zawierające 4% dwutlenku węgla. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdyby nie było wentylacji, naokoło naszej głowy tworzyłby się taki abażur, taka osłona z dwutlenku węgla i tak naprawdę moglibyśmy się w czasie snu udusić. No dobrze, to my jeszcze wrócimy wielokrotnie do obrzydliwych tematów, ale powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, o bieliźnie. Proszę Państwa, proszę wyobrazić sobie, że ubrania też nie są dowożone. Ubrania używane są przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Kiedy już naprawdę jest źle, wkłada się je do bezzałogowego statku Progress, który kilka miesięcy wcześniej przywiózł te ubrania. Razem z innymi śmieciami dopycha się to nogą, naprawdę dopycha się nogą, zamyka się włas i Progress spala się w atmosferze. Tak, oczywiście nie spala się do końca, szczątki spadają najczęściej do Oceanu Indyjskiego lub do Oceanu Spokojnego i tam lądują na dnie oceanów, czyli robimy jeszcze większy śmietnik z tego, co mamy na stacji kosmicznej.
Jeżeli będziecie chcieli zostać kiedyś astronautami NASA i tego wam NASA nie powie, na pewno musicie być osobami, które nie cierpią na klaustrofobię, ponieważ to jest paradoks, bo kosmos jest wielki, wszechświat jest olbrzymi, ale przestrzeni w stacji kosmicznej i w statkach kosmicznych jest bardzo mało. Również nie ma prywatności. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli Państwo korzystają z toalety w domu, raczej wolicie to robić bez towarzystwa, mam nadzieję. Natomiast będąc na stacji kosmicznej, każdy wie, że jesteście w toalecie. Lepiej, każdy będzie wiedział dokładnie, co tam robicie. I można by powiedzieć, moi drodzy, że to jest kosmiczna toaleta, której opracowanie kosztowało prawie $1 miliard. No ale wygląda jak wygląda, tak? Chyba nie musimy tłumaczyć szczegółów. Skończmy temat zapachów, mówiąc o prysznicu. Nie ma tak dobrze w tej chwili. Nie ma tak dobrze. To jest antyczny prysznic. Ostatni prysznic, który był używany w ogóle, ponieważ to jest prysznic ze stacji kosmicznej Skylab. Bardzo niebezpieczny swoją drogą. Tak, to był taki kołnierz, który zakładało się od dołu. Można było stworzyć taką kabinę prysznicową. No i teraz pytacie, jak leciała woda, skoro mamy mikrograwitację, czy właściwie zerowe przyciąganie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i w ogóle na orbicie wokołziemskiej. Jak wymuszono obieg wody? Proszę Państwa, wpuszczamy po prostu krople wody, które rozlatują się wewnątrz tego zamkniętego pojemnika. Astronauta musiał łapać te kropelki, wcierać jak gdyby w swoje ciało, a następnie od dołu była uruchomiona pompa, która wysysała powietrze razem z wodą. Oczywiście przy okazji trzeba było uważać, żeby przypadkiem się nie zachłysnąć tymi kroplami wody. Wspomniałeś, Grzegorzu, że było to niebezpieczne. Tak, bardzo. Dlatego astronauci niezbyt chętnie korzystali w ogóle z takiego sposobu mycia się, więc na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozwiązano ten problem w bardzo prosty sposób. Nie ma prysznica. A zatem jak umyć głowę? No właśnie tak. Astronautki mogą lecieć w kosmos z długimi włosami. Swoją drogą, patrząc na ciebie, nigdy ci tego nie mówiłem, Grzesiu, ale zastanawiam się, jak ty byś wyglądał w stanie nieważkości. Na pewno bardzo interesująco. Mamy w Planetarium Śląskim Parku Nauki symulator lotu w kosmos, w którym na kilka sekund można wywołać stan nieważkości. Jak wrócimy do firmy, Grzesiu, musimy zrobić to. Ja ci muszę zrobić zdjęcie w stanie nieważkości. Znaczy będę w środku się musiał kręcić, tak? A ty będziesz robił zdjęcia na monitorach. Zapraszamy Państwa do Planetarium po raz kolejny. Jeżeli chodzi o mycie głowy, no to jest najlepsza metoda i najszybsza. Bierzemy, proszę Państwa, wodę, wrócimy do tego, skąd ta woda się wzięła, wcieramy sobie po prostu te krople wody w głowę, we włosy, następnie używamy zwykłego, normalnego szamponu, który wcieramy, następnie znowu spłukujemy wodą, czyli znowu kropelki wody sobie, że tak powiem, rozgniatamy na włosach, no i następnie wycieramy ręcznikiem. Włosy wbrew pozorom dosyć szybko schną właśnie z tego powodu, że mamy bardzo dobrą wentylację, klimatyzację, więc te powietrze jest osuszane. Po co? Dowiedzą się Państwo. Spójrzcie, moi drodzy, na tę kratkę. To jest kratka wentylacyjna. To jest właśnie ten system, o którym wspomniał Grzegorz. Astronauci jedzą różne rzeczy w kosmosie, powiemy o tym, ale lubią także popcorn. Popcorn niestety jest niebezpieczny, ponieważ te ziarna, jeżeli sobie będą latały gdzieś niezjedzone kawałki popcornu, w czasie snu możemy inhalować, to znaczy mogą się dostać na przykład do naszego układu oddechowego i możemy po prostu się zachłysnąć i udusić. Ale zgubione ziarna popcornu zwykle przyklejają się do kratki wentylacyjnej. Tak, proszę Państwa, jeżeli Państwo też myślą, w jaki sposób na przykład się obcina paznokcie, też robi się to przy tej kratce, po to, żeby ciąg powietrza nam te paznokcie utrzymywał i potem łatwo jest je zebrać. Znowu wracamy do tematów obrzydliwych, ale to nie jest normalna prezentacja. To, że obcięte paznokcie lądują na kratce, to jest naturalne, ale proszę pamiętać, że w tej atmosferze inne rzeczy, których nasz organizm się pozbywa, czy ciało, czyli naskórek, włosy, to wszystko fruwa w powietrzu. Jeżeli pragniecie ciszy, no to jej nie znajdziecie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i w ogóle w statkach kosmicznych. Przypomina mi się takie z serii filmów o obcym. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. No nie usłyszy, bo go zagłuszą urządzenia.
Dokładnie tak. Astronauci mają duży problem ze snem z tego powodu, że bez przerwy mamy wentylatory szumiące, ten ruch powietrza, mamy całą elektronikę, która szumi, wydaje dźwięki, więc wbrew pozorom nie jest wcale łatwo zasnąć w takim hałasie. Skąd brać witaminy w kosmosie? No wystarczy mieć drzewko, na przykład pomarańcze. Są takie próby, nie śmiejmy się, rzeczywiście NASA i Europejska Agencja Kosmiczna doskonale wiedzą, że jeżeli mówimy o długotrwałych misjach kosmicznych, to nie możemy całej żywności zabierać z sobą z Ziemi, bo to jest po prostu olbrzymi ciężar. Dzięki Elonowi Muskowi wysłanie 1 kilograma w kosmos, i nie chcę teraz zmyślać, ale kosztowało kiedyś około $10,000, dobrze pamiętam? Dokładnie, promami kosmicznymi 10-krotnie więcej. Czyli $100,000. Tak. A teraz około 1000, jeżeli Dokładnie. dobrze pamiętam. Tak. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kilogram to jest około 2 pomarańczy, no to w dalszym ciągu mamy 2 pomarańcze po $500. Więc trochę dużo. O wiele taniej byłoby je wyhodować na pokładzie ISS. I tutaj, no właściwie patrzymy chyba na najdroższy zestaw owoców w historii. To jest amerykański astronauta Scott Kelly, który Były astronauta. Były astronauta. Notabene, może powiedzmy, Grzegorzu, trochę na marginesie, ale warto o tym wspomnieć. Scott O Kelly, tym, że miał brata. tak, Scott Znaczy, Kelly nadal ma. ma brata bliźniaka, który również jest astronautą. Dzięki czemu udało się dokonać niesamowitego eksperymentu, a mianowicie zbadać, w jaki sposób organizm reaguje na lot kosmiczny, ponieważ mamy w tym momencie drugiego człowieka z identycznym kodem genetycznym, którego możemy zbadać. Tak, który zostaje na Ziemi i służy jako królik doświadczalny dla porównania, czy będzie się różnił od swojego brata, który był prawie rok na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, i okazuje się, że nie zawsze osoba, która leci w kosmos, jest, że tak powiem, w gorszym stanie fizycznym. Okazuje się, że brat bliźniak, który był na Ziemi, też miał troszkę schorzeń, których brat lecący w kosmos nie miał. Ale może warto wspomnieć, Grzegorzu, bo jesteś astrofizykiem, szybko wytłumaczmy, że poprzez ten eksperyment, mimo tego, że ci bracia urodzili się w tym samym czasie, są bliźniakami jednojajowymi, jeden z nich po locie kosmicznym jest odrobinę młodszy od swojego brata bliźniaka. Zgadza się. Proszę Państwa, był też taki śmieszny człowiek o śmiesznej fryzurze, i to nie chodzi o mnie, tylko Albert Einstein, który stwierdził, że jeżeli pojazd się porusza, my poruszamy się w jakimś pojeździe, to dla nas czas będzie płynął wolniej. Więc tutaj poruszający się bliźniak, a proszę pamiętać, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna potrzebuje tylko 90 minut na okrążenie kuli ziemskiej, więc dla niego czas płynął odrobinę wolniej. Ale to ta odrobina, to ile to jest zer po przecinku? Bardzo, bardzo dużo. Możecie się oczywiście z tego śmiać i traktować to jako ciekawostkę, ale tak zwany efekt relatywistyczny, czy poprawka na efekt relatywistyczny musi być brana pod uwagę przy wysyłaniu w kosmos jakże bliskich memu sercu satelitów GPS. Gdyby nie brano pod uwagę tego, że zegar będący na orbicie, poruszający się szybciej, działa wolniej w stosunku do nas, będących na Ziemi, błąd pokazywania trasy przez systemy GPS nawarstwiałby się i już po kilku tygodniach, jeżeli usłyszeliby Państwo słynne "kieruj się na południe", to okazałoby się, że to może być południowy wschód. Ale wróćmy do warzyw. Zgadza się. I proszę Państwa, można sobie też dostarczyć oczywiście witaminy, na przykład jedząc sałatę. I taka już kanapka z sałatą została zjedzona na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dlaczego to jest coś niespotykanego? Sałata była już wielokrotnie hodowana, ale za każdym razem te rośliny wracały na Ziemię po to, żeby przetestować, czy sałata wyhodowana na Stacji Kosmicznej ma takie same wartości odżywcze, czy się niczym nie różni. No i w końcu nareszcie pozwolono astronautom skosztować sałatę, którą mogli sami wyhodować. A te warzywa, przepraszam, czemu patrząc na owoce mówię cały czas warzywa, a te owoce to tak naprawdę bardzo ważny moment w życiu astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ponieważ kiedy przylatują statki przywożące świeże owoce i warzywa, to jest święto.
ponieważ no, nie starczają na długo. Oczywiście można suplementować się witaminami, ale wyobraźcie sobie, że jesteście pół roku w kosmosie i nareszcie możecie zatopić zęby na przykład w jabłku. Woda. No dobrze, dobrnęliśmy do tego tematu. Wbrew pozorom temat obrzydliwy bardzo. Proszę Państwa, my zużywamy dużo wody dziennie, nie tylko do mycia, ale przecież te kilka litrów wody spożywamy w postaci płynów, czy też jedząc pokarmy. Natomiast no, nie warto chyba przywozić wodę na stację kosmiczną w ilościach liczonych w tysiącach litrów, skoro można tą wodę odzyskać prawie ze wszystkiego. Ja nie pamiętam, w tej chwili nie mam w głowie, Grzesiu, liczb, ile my zużywamy na Ziemi litrów wody średnio. Około 50 chyba na dobę, jeżeli weźmiemy pod uwagę prysznic. Prawdopodobnie tak. Zużycie na osobę na ISS na dobę to jest około 1,5 litra. Tyle się odzyskuje. Pamiętajmy o tym, co mówiliśmy wcześniej, czyli że te prysznice nie są tak częste jak w domu. Tak, i człowiek się poci, a jeżeli pocimy się, ten pot oczywiście paruje, więc mamy dużo wody w powietrzu, więc wystarczy tą wodę ponownie skroplić. No i mamy wodę do picia. Ale proszę Państwa, my nie tylko tracimy wodę oczywiście pocąc się, a jest jeszcze inny sposób utraty tej wody i tą wodę również można odzyskać. Skąd? Z toalety. Proszę Państwa, odzyskuje się praktycznie ponad 95% całej wody, którą my, że tak powiem, marnujemy jako ludzie. I od razu to powiedzmy, bo ja tak oczami wyobraźni widzę, że pytacie też tylko, nie chcecie zapytać, czy tylko z moczu, nie tylko z moczu. Nie, ze wszystkiego, proszę Państwa. Jedynie z eksperymentów takich biologicznych nie wszystko da się odzyskać. Natomiast z ciała ludzkiego praktycznie 100%. Ale informacja jest dobra taka, że jest to woda, która jest czysta chemicznie. Ona jest poddana takiej obróbce i przechodzi przez tyle etapów, właściwie nawet nie tylko filtrowania, ale skraplania. Zgadza się. Proszę Państwa, tam nawet jest specjalne urządzenie, bo w jaki sposób przefiltrować wodę w stanie nieważkości. To nie jest tak, że wezmę sobie jakiś filtr, naleję tej wody, ona przepłynie. Nie, tam są specjalne wirówki, rozpędza się tą wodę do dużej prędkości obrotowej, po to, żeby przecisnąć je przez te filtry. Następnie elektronika, czujniki badają, czy ta woda jest idealnie czysta, czy nie ma bakterii, zanieczyszczeń. Jeżeli są, wraca z powrotem i dopiero idealnie czysta woda wraca, że tak powiem, do obiegu. Pamiętajmy, właściwie nie wraca jeszcze, Grzegorz, całkowicie czysta, ponieważ po tym procesie, który Grzegorz opisał, otrzymujemy czyste H2O, takie jak na chemii. I takiej wody również nie można pić. Trzeba ją dodać, wzbogacić o minerały, po to, żeby po prostu ta czysta, super czysta woda nie wypłukała soli z naszego organizmu. Ale świadomość pozostaje. Ale proszę Państwa, proszę pamiętać, że woda, którą Państwo pije, też pewnie kiedyś była w innym człowieku, tylko w inny sposób, że tak powiem, została odzyskana i przefiltrowana. Tak naprawdę woda, mówiąc zupełnie poważnie, woda, którą mają do dyspozycji astronauci na ISS, jest czystsza niż ta, którą mamy w kranie. Biuro Rzeczy Znalezionych. Tak, Państwo pewnie też czasami coś zgubili, ale przecież taka instytucja jak NASA na pewno nic nie jest w stanie zgubić. Ja nie pamiętam, czego dotyczył ten slajd, jeśli mam być szczery. Przypomnij mi, Grzegorz. Na pewno zgubiono część skał przywiezionych z Księżyca. A, tak, tak. Program Apollo kosztował około 30 miliardów dolarów w latach 60. Jeżeli doliczymy inflację, to jest około 300 miliardów dolarów dzisiejszych, czyli kwota, której w tej chwili nie wydałby żaden rząd na żaden program kosmiczny. Wynikiem programu Apollo zakończonego w 1972 roku było przywiezienie na Ziemię kilkuset kilogramów skał z Księżyca. No i nie wszystkie te skały, że tak powiem, udało się doliczyć w tej chwili. Okazuje się, że część tej materii gdzieś zniknęła. Tego też nie powie wam NASA, że potrafi zgubić skałę przywiezioną z Księżyca. Zresztą nie tylko skałę. Misja Apollo 12 wylądowała koło bezzałogowej sondy Surveyor, która osiadła tam 2,5 roku wcześniej i astronautom udało się wymontować dwa elementy tej sondy, kamerę oraz szufelkę, która pobierała grunt księżycowy do badań. W kamerze, i to jest ciekawe, po powrocie na Ziemię znaleziono żywą bakterię, która przeżyła tam te 2,5 roku, ale szufelka jest ciekawa.
Znaczy, mnie bardziej interesuje bakteria, ponieważ od tej misji tak naprawdę zaczęto sondy kosmiczne sterylizować, bo stwierdzono, że my niekoniecznie chcemy zawlec nasze ziemskie życie na przykład na inną planetę, może nie na Księżyc akurat, ale na przykład na Marsa, bo nie daj Boże się okaże, że tam mamy jakieś życie w formie takiej całkiem różne niż życie ziemskie i nasze bakterie na przykład zasiedlą Marsa i spowodują wyginięcie życia, które na Marsie było. Więc od tej pory wszystkie sondy są wyprażane w wysokiej temperaturze, przetrzymywane w stanie bez powietrza absolutnie, żeby jakiekolwiek organizmy żywe unieszkodliwić. A jako ciekawostka okazało się, że ta bakteria, która wróciła z Księżyca, najprawdopodobniej na Ziemi dopiero dostała się na te fragmenty sondy. Któryś naukowiec kichnął po prostu, ale warto pamiętać o tym, bo pierwsze misje z programu Apollo, ci astronauci musieli się przebierać w specjalne kombinezony. Gdyby się okazało, że na Księżycu są jakieś formy życia, które mogłyby nam zagrozić, dziś wiemy, że to raczej my z wirusami, z bakteriami, o których wiemy, że istnieją, jesteśmy zagrożeniem dla ewentualnych innych form życia w Układzie Słonecznym, których jeszcze nie znaleźliśmy. Swoją drogą testowano w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, testowano na zwierzętach na przykład działanie pyłu księżycowego, żeby sprawdzić, czy zwierzę na przykład przeżyje kilka tygodni i jeżeli zwierzęta przeżyły, to wtedy stwierdzono, że astronautów można wypuścić również. Ale skoro wspomniałeś o pyle księżycowym, jest niezdrowy i to jest problem, z którym będą sobie musiały poradzić misje księżycowe, które spędzą dłuższy czas na Księżycu. I też ma niemiły zapach podobno. Prochu strzelniczego, tak słyszałem. Natomiast jeszcze taka ciekawostka a propos skał księżycowych. Proszę Państwa, nie wszystkie zostały rozpakowane, ponieważ stwierdzono, że w późniejszych latach będziemy mieli lepsze metody na przykład badania skał, więc część jest hermetycznie zamknięta od misji Apollo. Ci dwaj panowie, tego możecie nie wiedzieć, po prawej stronie John Fitzgerald Kennedy, amerykański prezydent, który po locie Jurija Gagarina w 1961 roku ogłosił amerykański program księżycowy. Chodziło o czystą propagandę. Rosjanie wysyłają człowieka w kosmos, musimy zrobić coś, co przebije to. Pokaże, że jesteśmy technologicznie silniejsi. Wysyłamy zatem ludzi na Księżyc, no i sprowadzamy ich bezpiecznie na Ziemię. I wysyłamy ich nie dlatego, że to jest proste, tylko właśnie dlatego, że jest to trudne. Tak mówi historia, ale NASA nie powie wam czego innego. Zanim Kennedy ogłosił program lotów księżycowych, a po locie Jurija Gagaryna minęło kilka dni. W tym czasie Kennedy próbował rozmawiać z Nikitą Chruszczowem. To jest ten pan po lewej stronie. O czym? O współpracy, że może by tak jednak wybrać się na Księżyc wspólnie. Może by jednak polecieć razem, może by połączyć siły, co oczywiście nie było głupie, jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy czasu, ponieważ tak naprawdę najwartościowsze przedsięwzięcia kosmiczne to przedsięwzięcia międzynarodowe, tak jak Artemis jest nie tylko misją NASA, ale także misją Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czy też teleskop Jamesa Webba, gdzie nawet Polska ma duży wkład. Tak, teleskop Jamesa Webba, który jest częściowo amerykański, ale pamiętajmy, że poleciał w kosmos na szczycie potężnej rakiety Ariane 5, czyli europejskiej. Jak wiecie doskonale, gościem tego festiwalu jest pierwszy polski astronauta, pan dr Sławosz. A zatem... Ale to, Jarku, to nie był pierwszy moment, kiedy była próba współpracy. Przecież Rosjanie zaproponowali już Amerykanom, że wystrzelą im satelitę przecież, kiedy okazało się, że pierwszy start pierwszego amerykańskiego satelity zakończył się tym, że rakieta wzniosła się na kilkanaście centymetrów, opadła, satelita, oczywiście potężna eksplozja, satelita odtoczył się na Ziemię, malutka kuleczka wielkości grejpfruta, zwana też czasami kaputnikiem. Albo flopnikiem. I tutaj Rosjanie stwierdzili, że jeżeli Amerykanie mają problem, to oni bardzo chętnie im pomogą. No sporo jest dzisiaj o sikaniu, no ale nie potrafimy tego uniknąć. Trzeba czasami. Tak. To, co widzicie, to kosmonauci, którzy obsikują koło autobusu, którym przyjechali na wyrzutnię. Tylne koło koniecznie. I jest to przesąd, który jest absolutnie używany w czasie każdej misji, która startuje z kosmodromu Bajkonur. Tak, ponieważ
Mit mówi o tym, że Jurij Gagarin, kiedy miał lecieć w kosmos, stwierdził, że przecież niż wejdzie do rakiety, w której będzie przebywał przynajmniej 1,5 godziny, no to jednak trzeba opróżnić pęcherz, więc przed wejściem na wyrzutnię skorzystał, że tak powiem, z tylnego koła autobusu, który go przywiózł na wyrzutnię, obsikując go i stwierdzono, że ponieważ Gagarin wrócił w całości, to znaczy, że to pewnie działa. Więc w tej chwili wszyscy astronauci czy kosmonauci, którzy lecą z Rosji aktualnie, to muszą, że tak powiem, tradycyjnie oddać mocz na tylne koło autobusu. Pytanie oczywiście, co robią panie. Astronautki zabierają mocz w małej fiolce i wylewają, że tak powiem, ceremonialnie na te tylne koła. Ale to nie jedyny przesąd. Jest wiele przesądów. Rosyjscy astronauci i również Amerykanie, Brytyjczycy, przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej obowiązkowo muszą zobaczyć przed startem film z lat 60. Białe słońce pustyni. Dokładnie. I muszą też posadzić drzewo. Tak, i te drzewa rosną na Bajkonurze. Jest to przepiękna aleja, którą chciałbym kiedyś zobaczyć. Myślę, że w obecnej sytuacji politycznej będzie to trudne. Oczywiście największe i najbardziej rozłożyste drzewo to drzewo, które zasadził w 1961 roku Jurij Gagarin, ale jest tam też drzewo, które zasadził Mirosław Hermaszewski, no i może dr Sławosz Uznański również kiedyś zasadzi tam swoje Czego drzewo. oczywiście mu bardzo życzymy. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o przesądy, to jeszcze astronauci zabierają maskotki, ale to nie są oficjalnie maskotki, to są wskaźniki stanu nieważkości. Na przykład w misji Artemis leci taki sympatyczny piesek, Snoopy, który jest wskaźnikiem nieważkości. Jak przestaje wisieć, zaczyna, że tak powiem, unosić się w przestrzeni. Astronauci wiedzą, że jest właśnie brak ciążenia. Ale w Sojuzie kiedyś widziałem, słuchajcie, tej wielkości takie pluszowe kostki do gry, które wisiały. No dobrze. Czy na ISS można się napić kawy, drogi Grzegorzu? Proszę Państwa, kiedyś to było nie do pomyślenia, przecież jak tutaj ekspres ciśnieniowy, w jaki sposób by można było zrobić. Oczywiście pojawiła się zaraz firma, która stwierdziła, że to jest bardzo dobry sposób na reklamę, że przecież astronauta też budzi się po niezbyt dobrze przespanej nocy i wypadałoby, żeby rozpoczął dzień od tradycyjnej kawy. Dlatego jedna z astronautek, włoska astronautka, w ramach eksperymentu oczywiście zabrała na pokład ekspres do kawy i nazwa oczywiście, myślę, że tutaj marketingowcy odrobili zadanie domowe, IS Espresso. Zgadza się, ale proszę Państwa, niektórzy wolą kofeinę w innej formie i tutaj dwie znane firmy produkujące dosyć słodkie napoje gazowane stwierdziły, Myślę, że możemy powiedzieć, że to jest Coca-Cola. Ale Pepsi również. Pepsi również wysłała specjalne ciśnieniowe pojemniki z Pepsi i z Coca-Colą, ponieważ stwierdzono, że po pierwsze znowu świetna reklama, mimo że opracowanie takiej hermetycznej butelki, bo proszę sobie wyobrazić, że w stanie nieważkości, jeżeli otworzymy taki napój, no to gaz nam wypchnie cały ten płyn na zewnątrz. Będziemy mieli dużo piany po prostu. Dokładnie i będzie ten napój absolutnie wszędzie. Więc oczywiście raz na promie kosmicznym znalazły się takie napoje. To znowu nasza włoska astronautka, Tak, która Samantha tym razem... Cristoforetti. Właśnie, wyleciało mi z głowy to nazwisko. Samantha Cristoforetti. Tego też nie powie wam NASA, to znaczy powie wam, ale warto wiedzieć, zanim zdecydujecie się zostać astronautami, że powrót na Ziemię bywa bolesny. Nawet po kilku dniach w kosmosie odczujecie to, że byliście w stanie nieważkości i że Ziemia przyciąga nas z siłą 1G. Astronauci na przykład zapominają, że nie można odkładać czegoś w powietrze, że jak długopis sobie położę w powietrzu, to on przecież spadnie. To jest rzecz oczywista dla nas, że tak powiem, ziemian. Ale na pokładzie ISS i w ogóle w stanie nieważkości bardzo szybko się przyzwyczajamy do tego, że na przykład myjąc zęby, pastę sobie wieszamy w powietrzu, bo to jest po prostu wygodne. A my jesteśmy dość leniwym gatunkiem, więc się do tego przyzwyczajamy. W filmie Salut 7 chyba jest taka scena, kiedy kosmonauta po powrocie na Ziemię stoi na balkonie, pali papierosa i chce popielniczkę odłożyć i ona spada 8 pięter w dół. Natomiast nasz organizm również się przyzwyczaja do tego, że na przykład nie trzeba używać mięśni. To jest prawda. Ale zmierzając do podsumowania, a mamy całe 45 sekund, Grzesiu, zdążymy. Chcielibyśmy powiedzieć, że mimo tego wszystkiego, co wam powiedzieliśmy, bycie astronautą
jest czymś wspaniałym. To jest bardzo ekskluzywne grono ludzi, którzy byli tam, widzieli Ziemię z kosmosu i zobaczyli, jak cienka jest granica atmosfery, która nas oddziela od kosmicznej pustki. I oczywiście życzymy wam, żeby państwo również, niektórzy chociaż dołączyli do tego zacnego grona. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Przybyła, astrofizyk. I Jarosław Juszkiewicz. Magister.